Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. W ciszy nocy rodzą się najstraszniejsze historie. A nie, wróć. To nie ten podcast. Witajcie w Kundel Podcast, gdzie dziś porozmawiamy o psich bohaterach, którzy potrafią ratować ludzkie życie w sposób, który wydaje się wręcz nieprawdopodobny. Słyszeliście kiedyś o psach, które wyczuwają nowotwory, ostrzegają przed atakiem padaczki albo namierzają zaginionych ludzi, którzy utknęli gdzieś w dziczy? Nie? To dzisiaj będzie ciekawie, bo opowiem wam o czworonogach, które mogłyby spokojnie dostać policyjną odznakę albo medal za zasługi w ratowaniu ludzi. Każdy, kto mieszka z psem, wie, że ich nos to prawdziwe cudo. No chyba, że twój pies ma obsesję na punkcie znalezienia zgubionego kabanosa pod lodówką. Wtedy możesz w to trochę wątpić. Ale serio, psi węch to coś niesamowitego. Żeby wam to zobrazować, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do domu, gdzie ktoś właśnie piecze ciasto. Czujecie ogólny zapach jabłek, cynamonu, może trochę masła. A pies? Pies nie tylko czuje, że ktoś piecze ciasto, on wie, że jabłka były krojone pół godziny temu, że w masie jest odrobina wanilii, a nawet, że foremka, w której siedzi ciasto, była ostatnio myta płynem o zapachu cytryny. Psi nos to jak supermoc. Naukowcy od dawna próbują rozszyfrować, jak to właściwie działa i okazuje się, że psy mają w nosie coś, czego my nie mamy. Specjalny organ zwany narządem lemieszowo-nosowym, który pozwala im analizować zapachy na poziomie, o jakim my możemy tylko pomarzyć. Mają też w mózgu obszar odpowiedzialny za analizę zapachów, który jest kilkadziesiąt razy większy niż u człowieka. A my się dziwimy, że pies wącha każdy krzaczek przez 15 minut. Ale ta supermoc nie służy tylko do szukania miejsc, gdzie inne psy zostawiły swoje wizytówki. Psy mogą dosłownie wyczuwać choroby. I nie mówimy tu o jakimś psim szóstym zmyśle. To jest udowodnione naukowo. Były badania, w których psy potrafiły wykryć raka płuc, piersi, prostaty czy skóry na podstawie samego zapachu oddechu lub potu pacjenta. Co więcej, w niektórych przypadkach były w stanie zrobić to szybciej niż badania laboratoryjne. Wyobraźcie sobie, zamiast biopsji, szybki test zapachowy u psa. Trochę jak nowoczesna technologia w wersji naturalnej. Ale zanim zabrnę dalej, muszę wam powiedzieć, że temat psiego węchu to coś, co mnie osobiście fascynuje. Mój najstarszy pies, Kuba, ma już 14 lat, a nadal potrafi wywęszyć najmniejszy okruszek na podłodze w sekundę. Drugi, Luna, jest trochę bardziej leniwa, ale jak tylko otwieram paczkę smaczków, nagle dostaje supermocy i teleportuje się do kuchni. A najmłodszy, Figo, to detektyw od skarpetek. Serio, jeśli kiedykolwiek zginęłyby mi dokumenty, to pewnie byłby pierwszym, którego poprosiłbym o pomoc. To właśnie dzięki temu niesamowitemu nosowi psy mogą ostrzegać swoich opiekunów przed niebezpieczeństwem. Na przykład psy potrafią wyczuć spadek cukru we krwi u osób z cukrzycą. Wąchają pot, oddech, a czasem nawet zachowanie właściciela i potrafią ostrzec, że coś jest nie tak. Specjalnie szkolone psy dla diabetyków uczą się nawet dawać sygnały. Uderzają łapą, liżą rękę, a w skrajnych przypadkach mogą nawet przynieść zestaw ratunkowy. Ale to jeszcze nic. Niektóre psy potrafią przewidzieć atak padaczki, zanim ten się wydarzy. I nikt do końca nie wie, jak one to robią. Jest teoria, że wyczuwają subtelne zmiany w zapachu ciała, które następują przed atakiem, ale są też badania sugerujące, że psy reagują na mikroruchy i napięcie mięśniowe właściciela. Brzmi jak coś nie z tego świata, prawda? A jednak to się dzieje naprawdę. I właśnie o tych niezwykłych psach, które potrafią wykrywać choroby, ratować ludzi i współpracować z lekarzami, będziemy dziś rozmawiać. Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że psy to tylko wierni towarzysze i najlepsi przyjaciele człowieka, to przygotujcie się na coś, co może was totalnie zaskoczyć. Bo psy to nie tylko pocieszne stworzenia, które kręcą ogonem na widok miski z jedzeniem. To prawdziwi medyczni detektywi, którzy węchem potrafią wykrywać choroby jeszcze zanim lekarze dostrzegą pierwsze objawy. Brzmi jak science fiction? A jednak to czysta rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, że siedzicie na kanapie, oglądacie serial,
a wasz pies nagle podchodzi i zaczyna obsesyjnie wąchać waszą rękę. Może was to rozbawić, może zignorujecie, ale są przypadki, kiedy taki gest uratował życie. Bo pies nie wącha bez powodu. Jeśli zaczyna zwracać uwagę na konkretny obszar ciała, warto sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I właśnie tak odkryto zdolności psów do wykrywania nowotworów. Pierwsze przypadki psów wykrywających raka były zupełnie przypadkowe. Opiekunowie zauważyli, że ich psy uporczywie interesują się jednym miejscem na ich skórze. Wąchają, trącają nosem, czasem nawet próbują podgryzać skórę, jakby coś chciały z niej usunąć. Kiedy ci ludzie szli do lekarza, okazywało się, że dokładnie w tych miejscach rozwijał się nowotwór. Potem zaczęły się badania naukowe i okazało się, że psy mogą wykrywać raka płuc, piersi, prostaty, jelit, a nawet czerniaka skóry. Wszystko dzięki temu, że organizm osoby chorej zaczyna wydzielać specyficzne związki chemiczne, które zmieniają zapach ciała. Dla nas niewyczuwalny, ale dla psa? Absolutnie wyraźny. I nie mówimy tu o jakichś pojedynczych przypadkach. Były testy, w których psy osiągały skuteczność na poziomie ponad 90%. 90% to wynik, który robi wrażenie nawet na lekarzach. W niektórych krajach prowadzi się programy, w których psy są szkolone do wykrywania raka poprzez analizę próbek oddechu lub potu pacjentów. Brzmi jak przyszłość medycyny, a to się dzieje tu i teraz. Ale rak to nie jedyna choroba, którą psy potrafią wykryć. Jeśli ktoś z was ma cukrzycę lub zna kogoś, kto z nią żyje, to wiecie, jak niebezpieczne mogą być nagłe skoki poziomu cukru we krwi. No i tutaj znowu wkraczają psi detektywi. Psy wykrywające cukrzycę są szkolone, by wyczuwać zmiany w zapachu oddechu i potu, które pojawiają się, kiedy poziom cukru gwałtownie rośnie lub spada. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie spać, wszystko jest w porządku, ale wasz poziom cukru zaczyna nagle spadać do niebezpiecznego poziomu. I wtedy wasz pies, zamiast grzecznie spać, zaczyna was budzić, liże rękę, uderza łapą albo nawet ciągnie za ubranie. Nie dlatego, że chce na spacer, ale dlatego, że ratuje wam życie. Takie psy są szkolone głównie dla dzieci i dorosłych, którzy mają problem z kontrolą cukrzycy. Dzięki nim można uniknąć niebezpiecznych sytuacji, w których spadek cukru doprowadziłby do utraty przytomności. Co ciekawe, niektóre psy robią to nawet bez szkolenia. Po prostu instynktownie wyczuwają zmiany w organizmie swojego opiekuna i reagują. Ale to jeszcze nie wszystko. Jednym z najbardziej tajemniczych i niesamowitych zjawisk jest zdolność psów do wykrywania nadchodzących ataków padaczki. I tutaj robi się jeszcze bardziej zagadkowo, bo naukowcy do końca nie wiedzą, jak to działa. Są dwie teorie. Pierwsza mówi, że psy wyczuwają chemiczne zmiany w zapachu ciała, które pojawiają się tuż przed atakiem. Druga sugeruje, że psy obserwują drobne, prawie niewidoczne zmiany w zachowaniu swojego opiekuna. Napięcie mięśni, mikroruchy twarzy, sposób oddychania i na tej podstawie przewidują, że coś się dzieje. Niektóre psy zaczynają ostrzegać właścicieli nawet na kilka minut przed atakiem. To daje czas na przygotowanie się, usiąść w bezpiecznym miejscu, zadzwonić po pomoc. A są przypadki, gdzie psy dosłownie rzucały się pod swojego opiekuna, żeby zamortyzować upadek i uchronić go przed obrażeniami. Brzmi jak magia, ale to czysta nauka. I powiem wam, że im więcej czytam o psich detektywach, tym bardziej czuję, że nasi czworonożni przyjaciele są o wiele mądrzejsi niż im przypisujemy. Więc jeśli wasz pies wącha was bardziej niż zwykle, może warto zastanowić się, czy nie próbuje wam czegoś powiedzieć. A teraz przejdziemy do kolejnej fascynującej dziedziny – psów ratowniczych, które znajdują zaginionych ludzi, wyciągają ich spod lawin i ratują tonących. Gotowi na kolejne niesamowite historie? To zaczynamy. Wiecie, co mnie najbardziej fascynuje w psach? Ich gotowość do pomocy, bez względu na okoliczności, bo my, ludzie, czasem się wahamy. Myślimy, a co jeśli się pomylę? A może ktoś inny pomoże? A pies? Pies działa. Nie kalkuluje, nie zastanawia się, czy warto. Jeśli widzi, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, po prostu rusza do akcji. I dlatego w ratownictwie psy są niezastąpione. Psy poszukiwawcze to prawdziwi bohaterowie. Jeśli ktoś zaginie w górach, w lesie albo pod gruzami po trzęsieniu ziemi, to właśnie one są pierwszymi, które ruszają na poszukiwania.
Ich nosy potrafią wychwycić zapach człowieka na gigantyczne odległości. A najlepsze jest to, że w przeciwieństwie do ludzi, psy nie muszą widzieć poszkodowanego, żeby wiedzieć, gdzie on jest. Mogą wyczuć zapach ciała nawet kilka metrów pod ziemią albo pod warstwą śniegu. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w górach, śnieżyca zasypuje szlaki, a temperatura spada poniżej zera. Ktoś zostaje przysypany przez lawinę. W takiej sytuacji czas to wróg. Każda minuta zmniejsza szanse na przeżycie. I wtedy wkracza pies lawinowy. Węszy, biegnie, szuka, aż w końcu zaczyna kopać i szczekać, wskazując ratownikom, gdzie znajduje się człowiek. I powiem wam coś, to naprawdę działa. Wiele osób zawdzięcza życie właśnie psom, które w ekstremalnych warunkach odnalazły ich pod śniegiem. A psy tropiące? To inny poziom psiego geniuszu. Dla nich wystarczy kawałek ubrania, rękawiczka, nawet chusteczka, żeby podążyć śladem człowieka, który zgubił się w lesie czy na odludziu. Wiecie, co jest w tym najciekawsze? Że pies nie podąża za śladem, który widzimy. On podąża za cząsteczkami zapachu, które człowiek zostawia w powietrzu i na ziemi. To trochę tak, jakbyśmy rozpraszali za sobą niewidzialny zapachowy pył, który pies potrafi wyłapać i zinterpretować. Miałem okazję kiedyś obserwować trening psów tropiących i powiem wam jedno, to wygląda jak magia. Człowiek odchodzi w losowym kierunku, potem mija kilkadziesiąt minut, czasem nawet kilka godzin, a pies nadal potrafi bezbłędnie odnaleźć jego ślad. Idzie pewnym krokiem, jakby dokładnie wiedział, dokąd zmierza. I najciekawsze jest to, że on nie patrzy na ślady butów, nie kieruje się intuicją, on po prostu czuje. A co z psami ratowniczymi, które pomagają w wodzie? To jest coś, co zawsze robiło na mnie gigantyczne wrażenie. Są psy, które specjalnie szkolone są do ratowania tonących. Potrafią wskoczyć do wody, dopłynąć do osoby w potrzebie i przyciągnąć ją do brzegu. I to nie jest przypadkowe machanie łapami. One wiedzą, jak trzymać głowę poszkodowanego nad wodą, jak ułożyć się w odpowiedni sposób, żeby ratownicy mogli ich szybko wyciągnąć. Pamiętacie historię Bernarda, psa, który uratował tonącego chłopca, wyciągając go na brzeg, zanim zdążyli dopłynąć ratownicy? To nie filmowa scena, to prawdziwa historia. A takich przypadków jest więcej. Psy pomagają w akcjach ratowniczych po katastrofach, odnajdują ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniach ziemi, przeczesują lasy w poszukiwaniu zaginionych dzieci. Robią to bez oczekiwania na nagrody, bez potrzeby uznania. Po prostu pomagają. I to jest w nich najbardziej niesamowite. Nie pytają, czy warto, nie zastanawiają się, czy ktoś na to zasługuje. Widzą potrzebę i działają. I może właśnie dlatego psy od wieków są naszymi najwierniejszymi towarzyszami, bo one nigdy nas nie zostawią. A skoro mówimy o psach, które działają w służbie ludziom, to teraz przejdziemy do tematu, który pokazuje ich jeszcze jedną niezwykłą zdolność – wykrywanie materiałów wybuchowych i narkotyków. Bo okazuje się, że psi nos to nie tylko narzędzie do ratowania życia, ale też do walki z przestępczością. Gotowi na kolejne niesamowite historie? No to lecimy dalej. Psy, które potrafią ratować ludzi, to jedno. Ale psy, które pomagają zapobiegać katastrofom i walczyć z przestępczością, to już inny poziom psiego bohaterstwa. Jeśli kiedykolwiek byliście na lotnisku i widzieliście psa idącego spokojnie obok funkcjonariusza, to mogę wam zdradzić, że ten pies pracuje ciężej niż wam się wydaje. Bo on nie tylko sobie spaceruje, on analizuje zapachy setek ludzi, bagaży, odzieży. I w tym gąszczu różnych woni jest w stanie wychwycić ślad narkotyków albo materiałów wybuchowych. Brzmi jak supermoc? Bo w pewnym sensie tak jest. Psy wykrywające materiały wybuchowe są szkolone do rozpoznawania zapachu poszczególnych składników, które są używane do produkcji bomb. I nie myślcie, że to proste zadanie. Te substancje są często ukrywane w przedmiotach codziennego użytku, pakowane w plastik, metal, ubrania, a mimo to psy potrafią je wyczuć. Co więcej, one nie reagują na sam zapach prochu czy dynamitu, ale na konkretne chemiczne komponenty, które dla ludzkiego nosa są absolutnie niewyczuwalne. Wyobraźcie sobie sytuację. W metrze ktoś zostawia plecak. Ludzie mijają go, nie zwracają uwagi, bo przecież zdarza się, że ktoś coś zapomni. Ale pies, przechodząc obok, nagle zastyga, jego ciało się napina, zaczyna intensywnie węszyć i siada obok bagażu, patrząc na swojego przewodnika.
W tym momencie wiadomo, że coś jest nie tak. Nie robi zamieszania, nie szczeka, nie gryzie, po prostu daje sygnał, że w plecaku znajduje się coś podejrzanego. I wierzcie mi, to wystarcza, żeby wszyscy wokół zaczęli działać natychmiast. To samo dzieje się na lotniskach, granicach, w strefach wojennych. Psy wykrywające materiały wybuchowe pracują na pierwszej linii bezpieczeństwa i nieraz zapobiegły tragedii. Przykład? Jeden z najbardziej znanych psów w historii, labrador o imieniu Treo, uratował życie dziesiątkom żołnierzy w Afganistanie, odnajdując bomby pułapki zakopane w ziemi. Jego nos był bardziej skuteczny niż wszystkie dostępne urządzenia elektroniczne. Ale psy nie tylko wykrywają materiały wybuchowe, równie skutecznie tropią narkotyki. Psy policyjne są w stanie znaleźć nawet najmniejsze ilości ukrytych substancji, które dla ludzi byłyby absolutnie niewidoczne. I to nie jest tak, że te psy szukają konkretnej paczki kokainy czy marihuany, one wyczuwają konkretne związki chemiczne, które znajdują się w tych substancjach. Ciekawostka. Czy wiecie, że przemytnicy próbują oszukać psie nosy, ukrywając narkotyki w kawie, perfumach, a nawet w mięsie? Są przekonani, że silne zapachy przytłumią woń narkotyków. Problem w tym, że dla psa to nic nie zmienia. On wącha wszystko osobno. Osobno kawę, osobno perfumy, osobno narkotyki. Dla niego to tak, jakby przemytnik nie próbował niczego ukryć. Jednym z najbardziej znanych psów wykrywających narkotyki był KD9 Sombra, owczarek niemiecki, który stał się koszmarem kolumbijskich karteli. Pomógł odnaleźć ponad 9 ton kokainy, a przestępcy byli tak zdesperowani, że wyznaczyli za niego nagrodę w wysokości $70,000. Myślicie, że Sombra się tym przejęła? Ani trochę. Dalej tropiła narkotyki i była przenoszona w najbardziej strzeżone miejsca, gdzie kontynuowała swoją misję. Psy w służbach specjalnych to coś więcej niż narzędzie do wykrywania substancji. To lojalni partnerzy, którzy pracują ramię w ramię z ludźmi, chronią ich i niejednokrotnie ryzykują własne życie. Bo w tej pracy nie brakuje zagrożeń. Psy, które odnajdują bomby w strefach wojennych, często narażają się na śmierć, ale robią to, bo tak zostały wyszkolone, by chronić, by ostrzegać, by działać. I kiedy następnym razem zobaczycie psa policyjnego na lotnisku albo przy granicy, spójrzcie na niego inaczej. To nie jest zwykły pies. To profesjonalista, który może właśnie w tej chwili ratuje komuś życie. A skoro mówimy o niezwykłych umiejętnościach psów, to nie sposób pominąć jeszcze jednego tematu. Czy każdy pies może zostać detektywem? Czy każdy czworonóg ma w sobie potencjał, by zostać bohaterem? No to zaraz się przekonamy. Jeśli słuchając tego odcinka zaczęliście się zastanawiać, czy wasz pies mógłby zostać takim detektywem, to mam dla was odpowiedź. To zależy. I nie chodzi tu tylko o rasę, choć niektóre psy mają do tego większe predyspozycje niż inne. Kluczowe jest to, jak działa ich węch, motywacja do pracy i przede wszystkim relacja z człowiekiem. Najczęściej do pracy w służbach specjalnych czy w medycynie wybierane są owczarki niemieckie, belgijskie Malinois, labradory, retrievery i spaniele. Te rasy mają silny instynkt łowiecki, są łatwe do szkolenia i mają niesamowity węch. Ale uwaga, to nie znaczy, że kundelek nie może mieć talentu do wykrywania zapachów. Wiele psów bez rodowodu sprawdziło się jako psy ratownicze czy tropiące. Najważniejsze jest to, czy pies ma chęć do współpracy z człowiekiem i czy czerpie radość z używania nosa. Jeśli macie psa, który ciągle coś węszy, a na spacerach zamiast biec za piłką woli tropić każdy zapach na ziemi, to może mieć w sobie naturalny talent. Są psy, które bez żadnego szkolenia potrafią wyczuć, że ich opiekun źle się czuje, że coś jest nie tak. Były przypadki, w których pies obsesyjnie wąchał jedną część ciała właściciela, a potem okazywało się, że dokładnie w tym miejscu rozwijał się nowotwór. To nie magia, to po prostu instynkt i doskonały węch. Niektóre psy uczą się tropienia poprzez zabawę. Na przykład można schować ich ulubiony smakołyk i nauczyć ich szukać go po zapachu. Są też testy, które pomagają sprawdzić, czy pies ma naturalne zdolności detektywistyczne. Jeden z nich to test z kilkoma kubkami. Pod jednym chowamy smakołyk, mieszamy je i patrzymy, czy pies jest w stanie wywęszyć, gdzie się znajduje. Dla psów tropiących to żaden problem, ale samo posiadanie dobrego nosa to jedno, a umiejętność wykorzystania go w kontrolowany sposób to już inna sprawa.
Psy policyjne, ratownicze czy medyczne przechodzą długie szkolenia. To nie jest tak, że każdy pies, który dobrze węszy, od razu stanie się psim detektywem. Trening uczy je, jak wskazywać zapach, jak nie dać się rozpraszać i jak pracować w trudnych warunkach. I tu dochodzimy do najważniejszego – współpracy z człowiekiem. Psy, które pracują w ratownictwie czy wykrywaniu substancji, muszą mieć ogromne zaufanie do swoich przewodników. To dlatego szkolenie zaczyna się od budowania relacji. Jeśli pies ufa swojemu człowiekowi, to będzie pracował dla niego z pełnym zaangażowaniem. Więc jeśli teraz patrzycie na swojego psa i myślicie, a może on też ma w sobie coś z detektywa, to może warto spróbować. Może odkryjecie w nim talent, który do tej pory był ukryty. Bo jedno jest pewne, psy potrafią nas zaskakiwać. A teraz, na zakończenie, podsumujemy wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. No to lecimy. Dziś zanurzyliśmy się w fascynujący świat psich detektywów, którzy każdego dnia pomagają ratować ludzkie życie. Psy to nie tylko nasi towarzysze, ale też niezastąpieni pomocnicy w medycynie, ratownictwie i służbach specjalnych. Mają niezwykły dar. Ich nosy potrafią wykryć choroby szybciej niż niektóre badania laboratoryjne. Dzięki nim osoby chore na cukrzycę, padaczkę czy nowotwory mogą liczyć na wsparcie, które nierzadko ratuje im życie. Poznaliśmy też psy ratownicze, które tropią zaginionych, odnajdują ludzi pod lawinami i w gruzowiskach, a nawet wyciągają tonących z wody. To prawdziwi bohaterowie na 4 łapach, gotowi działać w najtrudniejszych warunkach. Nie zapomnieliśmy też o psach pracujących w służbach specjalnych. Psy wykrywające materiały wybuchowe i narkotyki to jedne z najbardziej wyszkolonych zwierząt na świecie. Ich praca to nie tylko niesamowita zdolność rozpoznawania zapachów, ale też ogromna odpowiedzialność, która często ratuje setki, jeśli nie tysiące ludzi. Na koniec zastanowiliśmy się, czy każdy pies może zostać detektywem. I wiecie co? Może. Każdy pies ma w sobie potencjał, by odkrywać świat nosem. Niektóre potrzebują tylko odpowiedniego szkolenia, inne robią to instynktownie. Może właśnie teraz w waszym domu śpi mały detektyw, który tylko czeka na to, żeby odkryć swoją supermoc? Mam nadzieję, że ten odcinek dał wam nową perspektywę na psy i ich niezwykłe umiejętności. Jeśli wam się podobało, dajcie znać, subskrybujcie Kundel Podcast i oczywiście nie zapomnijcie podrapać swojego psa za uchem. Dzięki, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.